Chociaż już minęło kilka lat od momentu, kiedy zakończono produkcję serialu Wikingowie, to nadal bardzo serdecznie wspominam czasy, które spędziłem na planie tego serialu. Nie chciałem za bardzo wracać do tych wspomnień, żeby je upubliczniać, ale moja żona zawsze wspominała: Roland, no przecież ludzie chcą ciebie słuchać. Jak są fanami, to z przyjemnością posłuchają, a jak nikt ciebie nie będzie słuchał, to chociaż sobie nagraj sam dla siebie. No i mnie namówiła i w sumie postanowiłem troszeczkę posegregować te moje przeżycia z planu i to nagrać. Może moje dzieci, może moje wnuki będą chciały tego posłuchać. Zacznę od tego, że dzisiaj mam na sobie koszulkę. Koszulkę właśnie z serialu Wikingowie, którą otrzymałem w prezencie na zlocie Wikingów zorganizowanym kilka lat temu w Łodzi przez grupę fascynatów tego serialu. Bardzo się cieszę, że w ogóle zostałem zaproszony. To przez moje Ask Me Anything na Wykopie. I główny organizator przeczytał to AMA i postanowił do mnie napisać i zaprosić. Bardzo mnie to zdziwiło, że ktokolwiek chce słuchać opowieści statysty z serialu. To przerosło moje wszelkie oczekiwania, ile ludzi przyszło, ile pytań było, jak mnie słuchano. Byłem w stanie im pokazać filmy i zdjęcia, których tak naprawdę nigdzie nie mógłbym ich pokazać, na pewno nie w sieci. Wspominam to spotkanie do dzisiaj. Było bardzo miło, a niektóre znajomości utrzymuję do dziś. Kinga, Jasiek, Bartek, to do Was. Pewnie tutaj trafiłeś lub trafiłaś, dlatego że jesteś fanem lub fanką serialu Wikingowie, więc może znajdziesz coś dla siebie. Zaczynamy. Jak w ogóle zaczęła się moja przygoda z serialem Wikingowie? Miałem znajomych, którzy fascynowali się tym serialem, pokazywali mi czasami jakieś walki i mówili, że to jest takie super, w ogóle rewelacyjny serial. Nie miałem czasu go obejrzeć, ale znalazłem informację, że poszukują statystów do tego serialu, więc wybrałem się na casting. Okazało się, że jest to casting do trzeciego sezonu. Wcześniej już coś słyszałem o castingach do Wikingów, ale moja praca nie pozwalała mi na tego typu zabawy ze statystowaniem, więc zmieniłem pracę. No i mogłem już wtedy bezpiecznie pojechać na casting do serialu Wikingowie. Ponieważ już miałem jakieś doświadczenie ze statystowaniem w Irlandii, więc wiedziałem o tym, że ten casting to pewnie nie będzie nic trudnego. Czasami tam pojawiałem się w jakichś małych rulkach. Oczywiście śmieję się, to żadne rulki, tylko tło w jakimś irlandzkim Fair City. No na ten casting, ponieważ to już był ostatni casting do serialu Wikingowie, musiałem jechać ponad 100 km do miasta Wicklow. Co na castingu? Standardowo. Trzeba było czekać w kolejce, później zdjęcie, wypełnienie formularza i na razie. Zadzwonimy, jak będziecie potrzebni. Casting odbył się w maju 2014 roku, albo w kwietniu, albo w maju 2014 roku, już teraz nie pamiętam. I zaległa głęboka cisza od producenta. Minął cały maj, cały czerwiec, cały lipiec. Ja w międzyczasie znalazłem nową pracę i dostałem zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, a że byłem solidnie zarośnięty, a praca miała być w szpitalu, więc stwierdziłem, że może schludniej powinien wyglądać. No i postanowiłem w końcu się ogolić. Oczywiście nie tak do skóry, bo tak to do skóry to chyba ostatni raz byłem ogolony w wieku, nie wiem, 19 lat na maturę. No to z mojego lenistwa oczywiście, bo nie lubię się golić i nie mam nigdy na to czasu. No ale wtedy
jadąc na rozmowę kwalifikacyjną postanowiłem się ogolić, więc wstałem rano, przygotowałem wszystkie moje potrzebne do tego przyrządy, czyli maszynka do włosów. Musiałem przeciągnąć przedłużacz do łazienki, tam gdzie się będę golił, bo nie wiem czy wiecie, ale w Irlandii z powodów bezpieczeństwa nie montują gniazdek w łazienkach. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem ile w Polsce jest porażeń z gniazdka w łazience, no ale w Irlandii nie można mieć, więc musiałem przeciągnąć sobie taki przedłużacz, żeby podłączyć maszynkę, żeby mógł się ogolić. Schodząc po przedłużacz, zadzwonił do mnie kolega, powiedział, że przyjeżdża do mnie na kawę, no i w trakcie picia tej kawy dostałem telefon. Ten telefon był z Wicklow. To znaczy taki kierunkowy mi się wyświetlił. Odbieram, a tam Hi, it is Roland. Viking Production here. Are you available for fitting? No to się zdziwiłem. Stwierdziłem, że tak, że jestem gotowy na przymiarkę. W tym momencie się uśmiechnąłem na myśl, że gdyby nie kolega, który przyjechał na kawę, to już bym mógł być, nie wiem, może dzieckiem wikinga, bez tej brody i włosów. Zgodziłem się z radością. No i pojechałem na tę przymiarkę. Oczywiście na interview też pojechałem, tylko zarośnięty jak dzik. Na szczęście dostałem tę pracę bez względu na to, jak wyglądam. Więc pracę dostałem i tu, i tu. Kilka dni później pojechałem na pierwszy dzień zdjęciowy do Wicklow. Pierwszy dzień zdjęciowy w takiej dużej produkcji, no chyba pierwszy raz byłem wtedy, jak sobie dobrze przypominam, zaangażowany w tak dużą produkcję. Pojechałem bardzo podniecony, nie wiedziałem co się będzie działo. Pojechałem w przecudne miejsce w górach Wicklow. Miejsce to nazywa się Lugala. Nie pamiętam dokładnie na którą godzinę, ale było to bardzo wcześnie. Jak wyjeżdżałem z domu, to dopiero świtało. Więc nie wiem, to mogła być godzina 4, może 4:30. Przyjechałem na parking do Lugali. Następnie wszystkich nas wsadzono do autobusu i zawieziono do bazy, która była w takiej dolinie na Lugali, bardzo blisko jeziora. Baza to nic innego jak namioty, ogromne namioty, wiele przyczepy dla aktorów, przyczepy, które miały nam zastępować ubikacje, przyczepy cateringu, przyczepy do sprzętu przechowywania, no i te namioty, o których wspomniałem, które były ogromne. Namioty, które potrafiły pomieścić ponad 100 osób, namioty, pod którymi mieściła się stołówka, mieściło się miejsce na fryzjerów, miejsce na makijażystów, cała przebieralnia. Więc możecie sobie wyobrazić, że to był wielki, ogromny namiot. Na początku kazano zjeść nam śniadanie. Śniadanie było bardzo obfite. Wcześniej na innych produkcjach to kanapka, jakieś 2 jabłka, nie wiem, na Fair City na przykład w RTE1 to tam jakiś kupon się dostawało za 5 euro, gdzie jedna kanapka kosztowała 3,5. Więc tutaj wybór był ogromny, byłem bardzo zdziwiony, już mi się ta produkcja zaczęła podobać. Jak widzicie, to ja tak lubię zjeść. I bekon, i jajka smażone, i kiełbaski, pudding biały, czarny, oczywiście chlebki, bułeczki, pieczywo, ciemne, jasne, jogurty, miski owoców, płatki. Tak naprawdę pełny wybór, dla każdego coś miłego. Jedyny minus to były jogurty low fat. Do tego tak nie za bardzo. Ja to lubię tłusto. Ja mam dużo tłuszczu, muszę jeść dużo tłuszczu. Później zagnano nas do podpisywania umów, czyli o której przyjechaliśmy, takie żółte, takiej wielkości zeszytowej, żółte dokety, na których były napisane nasze dane, miejsce, gdzie gramy, kwota, która będzie nam się należała za dzień filmowy i oczywiście miejsce na godzinę przyjścia i później miejsce na godzinę wyjścia. Następnie ustawiliśmy się do garderoby.
Nie wspomniałem wam, jak wcześniej pojechałem na tę przymiarkę stroju i ubrano mnie w piękny wikiński strój, skórzany, z dodatkami, piękna koszula. No byłem bardzo zadowolony z tego stroju, byłem w ogóle jeszcze bardziej podniecony tym, co się będzie działo na tym pierwszym dniu zdjęciowym. No i żałuję, że wtedy nie zrobiłem sobie zdjęcia. No i już przechodzimy po śniadaniu do ubrania i podaję swój numer i pani mi przynosi piękną moją koszulę. Z mojego stroju została tylko koszula. Już teraz wiem, dlaczego tak było. Wtedy byłem jeszcze zdziwiony. Pomyślałem, dlaczego mi rozkradli. Później okazało się, że to jest standardowo, tak się robi. Jak w międzyczasie brakuje jakiegoś stroju, to ściąga się komuś innemu, się daje. Tak naprawdę statystów ubierają, byleby byli ubrani. Nikt za bardzo się nie przywiązuje do stroju. I panie zaczęły szukać na mnie stroju, takiego dużego, to naprawdę było ciężko znaleźć, ale udało się, tylko że wyglądałem jak taka biedna sierotka w porównaniu z tym, co wcześniej na przymiarce dostałem. Później wysłano nas do fryzjerów i makijażystek. Fryzjerzy w zależności od dobrego humoru robili albo bardzo ładne fryzury, jakieś warkoczyki pletli, jakieś upinali, super wikińskie fryzury, albo po prostu związywali gumką gdzieś włosy na czubku głowy i mówili, dobra, już możesz iść. Tego dnia jakoś tam chyba się postarali, bo ta fryzura całkiem nieźle wyglądała. Najśmieszniejsze było to, że makijażyści mieli jakiś wielki plan brudzenia rąk statystom. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Czy widzieliście kiedykolwiek zbliżenie na dłonie statysty? Ja nie. No ale ręce musieliśmy mieć pobrudzone idealnie. Najgorsze było to, że czasami tym takie mieli szczoteczki i brudem wjeżdżali pod paznokcie. Później bardzo ciężko było to wyszorować, nawet szczoteczką z powrotem. To był taki spray brudu. Brud w sprayu, którym psikali całą twarz, szyję. Naprawdę człowiek był cały taki Pobrudzony. Najgorsze były tutaj dłonie wewnątrz, bo to później cokolwiek się chwytało, nie wiem, jedzenie czy coś, to wszystko było brudne. Dlaczego? Nie wiem, może taka była ich misja, żeby tak robić. Po tym wszystkim już tacy pobrudzeni, ubrani, usiedliśmy na stołówce, oczekując na nie wiadomo co. Ja już wtedy widziałem kątem oka, że ci starzy wyjadacze, to oni wiedzą już na co czekają. No ja wtedy jeszcze nie wiedziałem. No i wtedy wpadło 2 czy 3 asystentów dyrektora, tych od statystów i kazali nam biec na plan. Plan to była piękna plaża z wybudowanymi domami wikińskimi, to chyba miało być Kattegat, nawet na pewno miało być Kattegat. Posadzili nas wokół tej plaży i grupkami zaczęto nas transportować na pomost, przy którym były zacumowane łodzie wikińskie. Piękne łodzie wikińskie, było ich chyba z 5 czy 6. Kręciliśmy wtedy, jak się później okazało, fragment odcinka 6. Ten odcinek, w którym przypływa do Kattegat Kalf, Siegfried, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale oni tam przypływają, przywożą jakąś broń. Greetings! I join you in the expectation of the greatest raid of the history of our people. What was this chunk of meat? This is Ur Siegfried. Lord Ragnar, I put my ships and my warriors at your disposal. No i na tym molo powsadzali nas do łodzi i kazali czekać na dalsze instrukcje. Tak naprawdę nie miałem pojęcia, o co tu chodzi w tym wszystkim. Pełno ludzi, 0 kamer, niby film, a kamer nie było widać. A wiecie, po czym poznać dobrego statystę? Dobrego statystę poznać po tym, że go nie widać. A jeśli go widać, to ma go być tak widać, żeby go nie było widać, żeby nikt nie zwrócił na niego uwagi. No i my mieliśmy takich dobrych statystów, którzy mieli takie parcie na ekran, na szkło, że ja już później nie musiałem wiedzieć, gdzie są ustawione kamery. Wystarczyło, że namierzyłem któregoś z tych dobrych statystów i ja już wiedziałem, że w pobliżu jest kamera. No ale ja chciałem być dobrym statystą na początku, więc nie pchałem się na szkło, że będę wykonywał bardzo dobrze pracę powierzoną mi przez asystentów reżysera. No i tak robiłem.
Kazano nam wyładowywać wszystko ze statków na molo. Wszystkie skrzynie, wszystkie liny, worki, które były na statkach. No i robiliśmy to. I akcja, i wyładowywanie, i musieliśmy wyskakiwać na molo i wskakiwać do łodzi. Te łodzie były zacumowane, więc, ale one się nadal bujały. No i jak wiecie, ja nie jestem zbudowany jak kozica górska, więc z moją ciężką z moim ciężkim ciałem ciężko było mi skakać, no ale wykonywałem te zadania najlepiej jak potrafiłem. No cięcie. Okazało się, że robiliśmy to zbyt małym szumem, więc kazano nam ładować w tej z powrotem, ładować zrobić najwięcej szumu, ile potrafimy. Powiem wam, że to całkiem miło brzmi pracować przy wodzie, ładować skrzynki, jeszcze do tego gdzieś grać w filmie. Tak, to jest przyjemne, jeśli nie jesteś ubrany w skóry i nie ma prawie 30-stopniowego upału, który w Irlandii zdarza się bardzo rzadko. Nie wiem dlaczego akurat tego dnia się przydarzyło. Byłem cały mokry pod tymi skórami, pod tym co miałem założone, a jeszcze kazano mi dodatkowo właśnie pracować. No, skandal. Przypomniała mi się jedna historia. Dawno temu, kiedy już skończyłem liceum, postanowiłem z moim bardzo dobrym kolegą, którego znam od dziecka, zarobić dużo pieniędzy. Postanowiliśmy wybrać się do pracy. No my obydwoje po liceum byliśmy, więc byliśmy bardzo nauczeni ciężkiej pracy i postanowiliśmy pójść do Urzędu Pracy, zapytać się, czy coś może dla nas mają. Urząd Pracy powiedział, że oczywiście, tutaj cytując Ferdynanda Kiepskiego, że tak naprawdę nie mają pracy dla ludzi z naszym wykształceniem, no i mamy sobie po prostu odejść i im nie przeszkadzać. Wychodząc z Urzędu Pracy, spotkaliśmy człowieka, który do nas podszedł i mówi: chłopaki, szukacie może pracy? No mówimy, tak. On mówi: słuchajcie, to ja mam pracę dla was na budowie. My na siebie mówimy, na budowie to przypakujemy, będziemy tacy męscy. No i się zgodziliśmy. Wiecie ile płacił? 5 zł za godzinę. No to przecież to jest... My już liczyliśmy wtedy, jeszcze nie mając tych pieniędzy, jakim będziemy bogaczami, jak tu przepracujemy 10 godzin, to będzie 50 zł dziennie, tygodniowo to będzie ile? 250 zł, no to co my zrobimy z tymi pieniędzmi? No i poszliśmy na tę budowę. Kiedy kazano nam pierwszego dnia już wyładować dwie przyczepy takiego tira pustaków w sierpniu w upale 32-5 stopniowym za te 5 zł za godzinę, to trzeci dzień naszej pracy na budowie skończył się tym, że stwierdziliśmy, że może już jednak nie chcemy zostać tymi bogaczami i zrezygnujemy. No i wtedy mi się to przypomniało. Pracowałem może troszeczkę lżej, na tych Wikingach oczywiście, no ale za trochę większe pieniądze i to mi pozwoliło dotrwać do końca dnia zdjęciowego. No i później, kontynuując już sprawę z planu, była przerwa na jakieś batoniki czy coś w tym stylu. Po chwili każą nam wrócić na plan i jakie moje zdziwienie, mamy robić dokładnie to samo. Tylko kamery okazało się, że zostały przestawione pod innym kątem. No i wróciliśmy do rozładowywania i załadowywania tych łodzi wikińskich. Wyładowanie, załadowanie, akcja, wyładowanie, załadowanie, cięcie, wyładowanie, załadowanie, akcja i tak dalej. Ale na szczęście przyszedł czas na obiad. Bardzo dobry obiad, ponieważ baza była troszeczkę dalej od miejsca planu, więc dostaliśmy wybór w pudełeczkach takich jednorazowych. Dobre to jedzenie było, powiem wam. Były jakieś mięsne, jakiś gulasz prawdopodobnie, tak jak standardowo jakiś gulasz, jakiś ryż, jakiś makaron. A wiecie co się stało po obiedzie? Jestem ciekawy, kto nie zgadł. Tak, zagnali nas z powrotem na łodzie. I wiecie co musieliśmy robić? Tak. Wyładowywać i załadowywać te łodzie. No i tak kręciliśmy do godzin późno popołudniowych i ogłoszono w końcu koniec dnia. A wiecie co jest najlepsze? Obejrzyjcie sobie tę scenę z 3. sezonu z odcinka 6 i zobaczycie, jak dużo wykorzystano materiału z całego dnia kręcenia. 3 minuty, 4. Oczywiście nie wspomniałem wam, że dostaliśmy jeszcze podwieczorek i kolację. Podpisali nam później te nasze żółte dokety, o których wspominałem wcześniej i kazano nam jechać do domów. Wtedy nawet przez myśl mi nie przeszło, że spędzę jeszcze na planie Wikingów 4 lata, setki godzin
i będą czekać mnie jeszcze różne niespodzianki na tym planie. Na tym zakończę swój pierwszy odcinek. Jestem bardzo ciekawy, czy chcecie jeszcze mnie posłuchać, czy chcielibyście jeszcze usłyszeć jakieś opowiadania z planu Wikingów, zobaczyć jakieś zdjęcia, porównać to ze scenami prawdziwymi, jak one wyglądały w filmie. Proszę, dajcie jakiś odzew. Nie wiem, najlepiej by było, jakbyście zasubskrybowali mój kanał. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowym odcinku. Bardzo bym się ucieszył, gdybym dostał jakąś łapkę w górę albo komentarz. No i oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam użytkowników portalu wykop.pl, a szczególnie tych, którzy obserwują hashtag dupa nie wiking. To jest mój hashtag, który użyłem do opisywania historii z planu Wikingów. Drugi odcinek w przygotowaniu. Do zobaczenia.